Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu historię Aliny Margolis, małej żydowskiej dziewczynki, która była pierwowzorem Ali z elementarza Mariana Falskiego. Dowiecie się, jak udało jej się przetrwać zagładę Żydów w okupowanej Polsce. Poznacie również jej powojenne losy. To historia naprawdę wyjątkowa. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Każdy z nas zna elementarz napisany przez Mariana Falskiego. W dzieciństwie uczyliśmy się z niego czytać i pisać. Zdania z elementarza Ala Makota, to jest kot Ali, do dzisiaj pamiętamy, bo trudno jest o tym zapomnieć. Były pierwszymi, które nauczyliśmy się składnie czytać. Gdyby popatrzeć na wydawnicze statystyki wszystkich polskich książek, to elementarz Mariana Falskiego na pewno byłby na jednym z czołowych miejsc, jeśli idzie o jego częstotliwość wydawania. Od 1910 roku, kiedy ukazał się po raz pierwszy, miał ponad 80 wydań w łącznym nakładzie prawie 20 milionów egzemplarzy. To rekordowy wynik. Ale nie może to specjalnie dziwić, skoro czytać i pisać uczyły się z niego kolejne pokolenia Polaków. Losy samego autora elementarza nigdy nie były tak znane jak jego dzieło. Marian Falski urodził się w 1881 roku w niewielkiej Naczy koło Lachowicz na Kresach, gdzie jego rodzina miała spory majątek liczący ponad 100 hektarów. Jak zazwyczaj to bywało w takich rodzinach, Falski pobierał edukację najpierw w domu. Pod okiem swojej matki uczył się czytania z jakiegoś elementarza języka polskiego, który był wówczas dostępny. Ta nauka była dla niego prawdziwą męczarnią. Musiał bowiem dziwnie brzmiące sylaby łączyć w całość, czyli sylabizować. Dopiero później wysłano go do regularnej szkoły i od razu trafił do 3. klasy gimnazjum w Mińsku. Po uzyskaniu matury w 1909 roku Falski został nauczycielem w Krakowie, który wówczas znajdował się w zaborze austriackim. Już wtedy myślał o napisaniu nowego podręcznika do nauki czytania, ale nie miał jeszcze na to żadnego pomysłu. Dopiero podczas wakacyjnego pobytu we Francji, gdzie zastępował znajomą nauczycielkę, pojawiły się u niego pewne przemyślenia w tym zakresie. Dostrzegł wówczas, że poznawanie sylab i liter, a potem łączenie ich w słowa nie jest dobrą metodą, bo zmuszanie uczniów do czytania po kolei wszystkich sylab przynosi marne efekty. Po powrocie do kraju postanowił więc przetestować na dzieciach w swojej szkole metodę wyrazową, która okazała się znacznie skuteczniejsza od dotychczasowej metody literowo-głoskowej. Ale gdy Falski zabrał się wreszcie za pisanie nowego podręcznika do nauki czytania, pojawił się kolejny problem. Kto go wyda? I wtedy z pomocą przyszła mu jego znajoma, Maria Wierzbowska, zamożna ziemianka z Kresów, która postanowiła uczcić pamięć swojego zmarłego męża dotacją dla Falskiego na jego elementarz. Wierzbowska postawiła jednak Falskiemu jeden warunek, że elementarz zostanie elegancko wydany. Z tego właśnie powodu Falski postanowił zatrudnić do wykonania ilustracji do elementarza znanego krakowskiego malarza Jana Rembowskiego, który był uczniem samego Stanisława Wyspiańskiego.
W ten sposób elementarz Falskiego, który ukazał się po raz pierwszy w 1910 roku w 10-tysięcznym nakładzie, od razu przykuł uwagę wszystkich. Był bowiem bardzo ładnie wydany. Nie było też w nim ani sylab do składania, ani zdań brzmiących bez sensu. Wszystkie teksty zamieszczone w elementarzu były sensowne, ciekawe i odnosiły się do zamieszczonych w nim ilustracji. Ale te słynne zdania, które do dzisiaj wszyscy pamiętamy, znalazły się dopiero w wydaniu egzemplarza z 1937 roku. Rodzi się pytanie, skąd właściwie wzięła się w elementarzu Ala i kto rzeczywiście był dla Falskiego jej pierwowzorem. Za Alę z elementarza zawsze uważała się Alina Margolis, której matka przyjaźniła się od lat z Falskim. Alina Margolis urodziła się w 1922 roku w zamożnej rodzinie żydowskiej w Łodzi, ale już w pełni zasymilowanej. Margolisowie nie obchodzili żadnych żydowskich świąt i nawet nie znali jidysz. To właśnie Alina Margolis była dla Falskiego pierwowzorem Ali w jego elementarzu. Gdy miała 7 lat, otrzymała od niego egzemplarz elementarza z dedykacją. Ali z elementarza, autor. I wtedy wszystko stało się jasne. Rodzice Aliny Margolis do tej sprawy podeszli bardzo poważnie. Gdy w rodzinie pojawiło się kolejne dziecko, którym tym razem był chłopiec, Margolisowie uznali, że powinien mieć na imię Oleg. Po jakimś czasie on również stał się w elementarzu posiadaczem kotka. Być może nawet, sądząc z zamieszczonych w elementarzu rysunków, był to ten sam kotek, który należał do Ali. Ale tego nie możemy ostatecznie rozstrzygnąć. Piękne życie Aliny Margolis zakończyło się wraz z wybuchem II wojny światowej. Jej rodzina, pomimo tego, że była w pełni zasymilowana, musiała zmierzyć się z niemieckimi represjami, które dotknęły wówczas wszystkich polskich Żydów. Ojciec Aliny został przez Niemców rozstrzelany już na początku wojny, a ona wraz z mamą i bratem Olkiem trafili do warszawskiego getta. Ale po jakimś czasie udało im się z niego wydostać dzięki pomocy polskich przyjaciół. Najpierw na aryjską stronę przedostał się Oleg Margolis, którym zajęła się wówczas Maryna Falska, nauczycielka i działaczka społeczna, która jeszcze przed wojną założyła sierociniec na warszawskich Bielanach. Gdy Falska przyprowadziła Olka do swojego sierocińca, zarekomendowała go pracownikom słowami: to jest Oleg z elementarza. Natomiast Aliną i jej matką zajął się osobiście sam Marian Falski. 18 stycznia 1943 roku zdołał wydostać je z warszawskiego getta. Ale pewnego dnia obie zostały rozpoznane przez granatowych policjantów jako Żydówki i zatrzymane. Ich los po raz kolejny zawisł na włosku. Falski, który pracował wówczas w warszawskim magistracie, zareagował błyskawicznie i przekupił granatowych policjantów kwotą prawie 10 000 złotych. W ten sposób Alina i jej matka odzyskały wolność, chociaż musiały się teraz znacznie lepiej ukrywać. Dzięki pomocy Mariana Falskiego Alina Margolis i jej matka przetrwały wojnę. W czasie powstania warszawskiego Alina Margolis została sanitariuszką jednego z powstańczych oddziałów. Po wojnie studiowała medycynę, a potem została lekarzem pediatrą. Pracowała między innymi w klinice pediatrycznej w Łodzi. Założyła także poradnię dla dzieci z chorobami nerek oraz ośrodek leczenia cukrzycy dziecięcej w Rabce.
wyszła za mąż za Marka Edelmana, który też był Żydem z pochodzenia. Owocem małżeństwa Aliny Margolis i Marka Edelmana był syn Aleksander i córka Anna. W 1968 roku, po tzw. wydarzeniach marcowych, zaczęły spotykać ich represje ze strony komunistycznych władz. Obojgu władze zablokowały habilitację, a potem zwolniły ich z pracy. Alina Margolis wraz z dziećmi wyjechała wówczas do Francji. Jej mąż, Marek Edelman, pozostał wówczas w Polsce. Marek powiedział, teraz trzeba tak jak w getcie, on też pewno uległ tej psychozie. Teraz trzeba tak jak w getcie, wysłać dzieci, a samemu zostać. No ale nie można wysłać samych dzieci, trzeba z dziećmi jechać. I tak się to wszystko poskładało, że ja w tym stanie takim nienormalnym, bo szlochałam w nocy i tak dalej, wyjechałam z dziećmi. We Francji Alina kontynuowała praktykę lekarską, pracując w jednym z paryskich szpitali, gdzie leczyła dzieci. Zaangażowała się również w działalność organizacji Lekarze Bez Granic. Jako wolontariuszka udzielała pomocy ofiarom wojen w Wietnamie, Czadzie, Salwadorze, Bośni i Hercegowinie. Nie zapominała nigdy o Polsce. Gdy 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny, organizowała we Francji pomoc medyczną dla działaczy polskiej opozycji i ich rodzin. Założyła również stowarzyszenie Pomoc Chorym w Polsce, które zajmowało się pomocą dla polskich chorych oraz dla polskich szpitali. Jestem laikiem i nie wierzę w Boga. Żałuję bardzo, nawet mam pretensje do moich rodziców, że tak mnie wychowali, bo o wiele jest łatwiej żyć, jak się wierzy w Boga. I umierać jest łatwiej, jak się wierzy w Boga. Zmarła w 2008 roku w Paryżu. Rok później zmarł w Warszawie jej mąż, Marek Edelman, który nigdy nie chciał wyjeżdżać z Polski, jakąkolwiek by ona nie była. A jakie były powojenne losy tego, który uwiecznił Alinę Margolis? Po wojnie Marian Falski kierował Biurem Badań i Statystyk w Ministerstwie Oświaty. W 1954 roku objął profesurę w Polskiej Akademii Nauk, a w 1958 roku został kierownikiem pracowni ustroju i organizacji oświaty Polskiej Akademii Nauk. W 1964 roku podpisał tzw. List 34, w którym polscy twórcy protestowali przeciwko cenzurze i ograniczeniu dostępu do kultury. Marian Falski za uratowanie Aliny Margolis i jej matki oraz za pomoc okazywaną Żydom w czasie wojny otrzymał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, nadawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Zmarł w 1974 roku w Warszawie i został pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Czy był dumny z Ali, którą uwiecznił w swoim elementarzu? Na pewno tak. Być może nawet rozpierała go z tego powodu duma, widząc, że ta, którą uwiecznił i uratował, również potrafi pomagać ludziom. Chociaż nigdy o tym nie mówił. Jest już na rynku książka Mefisto z Auschwitz Mirosława Olszyckiego Olsensisa. Jej autor przemierzył Amerykę Południową, poszukując śladów hitlerowskich zbrodniarzy, którzy się tam ukrywali. Jego uwagę koncentruje w szczególności postać największego z nich, Józefa Mengele. Ta książka udzieli Państwu odpowiedzi na pytanie, dlaczego hitlerowscy zbrodniarze uciekali do Ameryki Południowej i dlaczego mogli tam bezpiecznie się ukrywać. Zachęcam Państwa gorąco do przeczytania tej książki.
W moim następnym filmie opowiem Państwu o tych incydentach w XX wieku, w czasie których świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. Dowiecie się, jak blisko komunistyczny Związek Sowiecki, a potem Rosja były jej wywołania. To historia szczególnie aktualna dzisiaj, kiedy Rosja ponownie straszy świat wojną nuklearną. Ten film zatytułowałem „Czy Rosja użyje broni atomowej?” Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.